Four Crazy Hands. W kolejnym odcinku z serii o Harrym Potterze pokażemy Wam kilka propozycji na dekoracje do pokoju czarodzieja. Na zakończenie powiemy Wam także, kto otrzyma od nas czarną różdżkę. A więc do dzieła! Każdy powinien mieć jakieś pudełeczko na swoje skarby. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić szkatułkę, która będzie wyglądać jak walizka godna ucznia Hogwartu. Oprócz pudełeczka ze sklejki będziemy do tego potrzebować starej skórzanej torebki, wydruk lub naszywkę z Waszego ulubionego domu oraz krótkie pineski bądź góry nap. Do dzieła! Zaczynamy od lekkiej zmiany koloru naszego pudełka. Możemy użyć do tego profesjonalnej bejcy do drewna lub wody z farbą. Jeżeli używamy tego drugiego, po wyschnięciu malujemy jeszcze całe pudełko lakierem lub klejem rozcieńczonym wodą, żeby lepiej wszystko zabezpieczyć. Przy pomocy zwykłej kartki projektujemy narożniki naszej walizki. Z torebki wycinamy większe kawałki skóry i odrysowujemy na nich szablon narożników. Odklejamy usztywnienie skóry i za pomocą kleju na gorąco przyklejamy narożniki do pudełka. To samo robimy z dolnymi narożnikami, pamiętając, żeby idealnie schodziły się z górnymi. Do narożników mocujemy pineski lub napy. Przed wbiciem warto jeszcze dodać trochę kleju, żeby lepiej się trzymały. Z torebki odzyskujemy zapięcie i pasek, z którego zrobimy rączkę walizki. Przyklejamy zapięcie do pudełka. Górę maskujemy herbem naszego ulubionego domu. Kształtujemy rączkę walizki, przyklejamy i mocujemy do niej napy. Nasze imitacje ćwieków możemy posrebrzyć. Na koniec możemy zrobić zawieszkę z nazwą peronu i nasza walizka jest już gotowa. Fajną dekoracją ścienną jest łapacz snów. Wykonam go w kształcie insygnii śmierci. Do jego zrobienia będę potrzebować drutu, sznurka, kolorowych tasiemek, piórek oraz koralików. Z drutu wyginamy kształt koła za pomocą miski. Później wyginamy resztę kształtu. Od góry zostawiamy zawieszkę. Całość oplatamy czarnym sznurkiem. Kiedy dokładnie owiniemy nasz stelaż, możemy pomalować koraliki, a następnie kolorowe tasiemki tniemy i zawieszamy naprzemiennie. Na koniec dodajemy piórka i koraliki. Łapacz snów prezentuje się tak. Możemy go zawiesić nad łóżkiem. Najbardziej uniwersalnym produktem dekoracyjnym są oczywiście poduszki. Ja pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić Hedwigę. Będziemy do tego potrzebować biały materiał, może to być stary t-shirt, farby oraz kulkę silikonową do wypełnienia. Z materiału wycinamy duży owal, oczywiście podwójnie. Rysujemy ołówkiem sowę, zostawiając spory zapas od brzegów. Farbami wypełniamy oczy i malujemy szczegóły.
Nacinamy materiał do obrysu naszej sowy, robiąc paski naokoło. Następnie związujemy mocno każdy górny pasek z dolnym, aż zostanie już tylko dziura na rękę. Wypełniamy wtedy sowę kulką silikonową i zawiązujemy paseczki do samego końca. Hedwiga prezentuje się tak. Swoją zwykłą lampkę możemy przerobić na świetlny dodatek do pokoju czarodzieja. Będziemy do tego potrzebować oprócz lampki masy filon, drutu oraz farb. Pierwszy etap. Kształt i forma. Zanim jednak przystąpimy do pracy na lampce, zaznaczamy, do jakiej wysokości powinien sięgać nasz wąż. Stary wieszak prostujemy i owijamy go kartkami papieru. Następnie owijamy go taśmą papierową. Na podstawie lampki formujemy kształt węża. Zdejmujemy go z niej dla wygody pracy. Pokrywamy wszystko folią aluminiową. Drugi etap – struktura. Całość pokrywamy masą Fimo i wygładzamy mokrymi dłońmi. Następnie zabieramy się za formowanie głowy naszego węża. Aby zrobić strukturę wężowej skóry, możemy do tego użyć metalowej kratki z filtru. Wycinamy fragment i przyciskamy, odbijając. Zostawiamy do wyschnięcia na 24 godziny. Trzeci etap – malowanie. Całość pokrywamy czarną farbą. Kiedy farba wyschnie, delikatnymi ruchami pędzla malujemy go na srebrno. Dla większego efektu pokrywamy węża srebrnymi płatkami. Na koniec z czerwonej skóry wycinamy język i przyklejamy go klejem na gorąco. W oczodołach umieszczamy zielone cekiny. Zieloną farbą malujemy klosz. Aby wyszły ładne przejścia tonalne, na dole dodajemy więcej farby i rozcieramy ku górze. Kiedy farba wyschnie, przyklejamy zielone cekiny. Nasza lampka prezentuje się tak. A Wy macie już jakieś czarodziejskie dekoracje w swoich pokojach? Jeśli tak, napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione. Jeśli nie, zachęcamy do samodzielnego ich zrobienia. Rozalii Jakubowskiej może w tym pomóc czarna różdżka, którą od nas otrzymuje. Prosimy tylko o kontakt w celu ustalenia szczegółów przesyłki. W następnym odcinku coś naprawdę wyjątkowego. Żeby go nie przegapić, pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia! Pa!